Fist1919 prezentuje. Uwaga, ta gaz darmowa i wolna to upad, jeżeli za nie zapłacić, zostałeś oskubany. Grafiki nazwy należą do Nintendo. Hej, z tej strony witam was za ten 7. W nowej serii z Mario Forever poświęconej Mario Forever Polish Letter Words Series. Zobacz, to znaczy jako Mario Forever światy polskich liter, czy polskie światy literowe. Sprawdźmy opcję. Skoro wyłączony, wcześniej ustawiłem tutaj język polski, 60 klatek na sekundę, w porządku. Cóż, jakiś czas temu Mario Forever stworzył światy literowe, także zakładam, że Chris chciał zrobić coś podobnego i postanowił zrobić światy poświęcone literom z polskiego alfabetu. Tu na lewo mamy pomieszczenie z bonusami i możliwość zagrania jako Luigi. Luigi skacze wyżej, natomiast sterowanie nim jest nieco gorsze, także preferuję raczej Mario, natomiast wciąż myślę, że może się Luigi przydać w niektórych momentach, gdzie będziemy potrzebowali tego wysokiego skoku. Skoro na lewo mamy bonusy, to na prawo mamy nic. No tutaj już są jakieś światy. Świat nieznany, świat pytajnika, airship, ostra przygoda. Ale na razie po prostu przejdziemy do głównego dania, czyli polskich światów literowych. Naciśnij klawisz 1-2, wybrać świat polskiej litery. Na razie tylko O. Więc gramy. Świat wodny. Z tego co wiem, w języku polskim nic się nie zaczyna na literę O. Wciąż jednak jest to bardzo przydatna litera, która pomaga utworzyć wiele słów zaczynających się na inne litery, na przykład pączek albo wąs. Skorupa niestety widzę nie pokonuje chip-chipów, szkoda. Natomiast Fireflower wezmę z przyjemnością. W tej wodzie myślę, że możemy pływać. Gdyż chip-chipy to robią. Ale wolałbym przejść górę, jeżeli tylko mogę. No już mamy Big Blaster i Hammer Bro. Z tego co słyszałem, jest to dość trudny fangame, raczej trudniejszy niż światy literowe Mario Forever. Czy tak trudny albo trudniejszy jak światy Romana, znane także jako światy rzymskie? Nie wiem. Zobaczymy, jak będziemy grać. No i Louis. Na szczęście widzę, że skaczemy bardzo wysoko, używając tego power-upa. No niby oczywiste, ale niestety w niektórych starych wersjach Mario Forever ten skok nie był aż tak wysoki. I praktycznie nie opłacało się tego Louis brać, chyba że na zasadzie, że tak mieliśmy tylko Super Mushroom. Więc i tak nie zaszkodziło nam wzięcie takiego Louis. Tyle jeśli chodzi o pierwszy poziom, co? Lekki, łatwy i przyjemny. Zobaczymy jak dalej. Z tego co wiem, niestety udamy się teraz pod wodę. Tak chciałem w tym świecie wodnym uniknąć wchodzenia do wody, ale niestety nic z tego. Zakładam, że bardziej się nam tu przyda ten Fireflower niż Louis. Więc weźmiemy. Chyba że dzięki Louis mógłbyś przeskoczyć nad tymi koralami. Natomiast jeżeli nie, to niespecjalnie jest sens brać Louis ponad Fireflower. Dzięki Fireflowerowi jesteśmy w stanie pokonać czerwone chip-chipy, czyli te ryby. Niestety niebieskie ryby są na kwiatek odporny, a to niebieskie ryby są myślę tymi gorszymi, ponieważ odbijają się non-stop między punktem A a punktem B, przez co cały czas są w jednej lokacji, w odróżnieniu od czerwonych rybek, które sobie po prostu gdzieś tam płyną i później znikną już. Dlatego, że jeśli chodzi o niebieskie ryby, musimy nie tylko uniknąć ich w dobrym momencie, ale jednocześnie jeszcze nie wpaść w tym momencie na jakieś inne ryby. No i oczywiście wiry wodne. Nie wiem, czy to mogę nazwać przeciwnikiem, no, ale mimo wszystko może nas to zwieść na manowce, czy raczej wpakować w rybę. Także na to też musimy uważać. No, już wychodzimy na zewnątrz, koniec poziomu, jej! To nie było takie trudne. Tylko po co mi checkpoint? O nie, most! Mamy skaczące ryby. Kto by się spodziewał. Na szczęście możemy po nich skakać. Wciąż jednak są to skaczące ryby, więc różnie się mogą potoczyć nasze losy, jak taka ryba skoczy z pełną prędkością.
Nasza tutaj bym dostał w twarz nią. O, one-up, miło. Ała. Chciałem tylko podskoczyć. To może się schronimy przed nimi tutaj. Trochę ironia, że idę pod wodę, żeby się ukryć przed rybami. Ale cóż, wolę te zwykłe, pływające ryby od tych skaczących. O, tutaj trochę się wpędziłem. Niezłą pułapkę, ale jakoś się udało wydostać. Kolejny one-up, miło. No i mamy też rybę, która nas goni. Nas zobaczy. No płynie ona bardzo wolno, ale niestety będzie nas goniła przez całą sekcję. Chociaż teraz zakładam, że nie jest to duży problem. Pewnie później, w późniejszych światach będzie masa takich ryb. I będzie też dużo więcej przeszkadzajek. I będą mogły one nas osaczyć. Ale na razie cieszymy się z kolejnego ukończonego poziomu, zakładam. Jeszcze bodajże 3. Ta muzyka mi się raczej kojarzy z mapą świata, aniżeli z etapem. Ale dobrze. Niech gra w takim razie. Zobaczymy, czy będzie pasować, a raczej usłyszymy, czy będzie pasować. Beetroot. Czemu nie? Bierzemy. Nieco trudniejszy w użyciu niż Fireflower, ale wciąż na pewno się przyda. O, na przykład do pokonania Hamy było jakimś cudem nie on zranił, nie wiem jak. Skoro niby Beetroot niego leciał, a ja byłem pod nim. Być może Beetroot najpierw zniszczył Big Block, a później ja skacząc już nie było Big Blocka i dotknąłem Hamy by od dołu, a dopiero później Beetroot zdołał zranić tego brosa. Nie wiem. Ciekawe. Trzeba będzie to sobie obejrzeć w jakimś slow motion. Ale na razie tutaj mamy innowacje, idziemy w lewo. Geniusz, jak on na to wpadł? Fireball, no oczywiście są łatwe, dopóki nie podskoczą. No właśnie, na szczęście ja podskoczyłem szybciej. Te kupy niby po to, żebyś mógł doskoczyć do tych bloków, a i takich nie potrzebuję, zakładam. Dobra, oberwaliśmy, ale przeskoczyliśmy. Ta platforma jest naprawdę szybka. Mogłaby serio rywalizować z Soniciem. No, jak tutaj wpadniemy do wody, chyba nic się złego nie stanie. Ostatecznie możemy w niej pływać. Wciąż jednak pewnie chcemy unikać padnięcia do niej, ponieważ pływa tam trochę niebieskich chip-chipów. Mamy checkpoint. Duży plus, że Mario mówi coś po wzięciu checkpointa, lubię jak tak robi w fangame'ach. Nie zawsze mówi, jak zdobędzie checkpoint, to wtedy tak sobie myślę, że dlaczego on nic nie mówi? Obraził się, czy co? Okay. O, jak miło wyszedł, idealnie. To wygląda, jakby był jakiś one-up może, ale chyba nie. Czy jak tam wpadniemy na dół do wody, to jesteśmy w stanie przepłynąć do końca etapu? Jesteśmy. Bardzo ładnie. Więcej was matka nie miała. Okej. No mam wrażenie, że gra na 60 klatkach na sekundę jest nie tylko bardziej płynna, ale ogólnie szybsza po prostu niż w 50 klatkach na sekundę. Czyli oczywiście gra się przyjemniej, zakładam. Z drugiej strony może być chyba trudniej nieco. No. Część etapu jest pod wodą. Tutaj ktoś chciał zrobić obsydian, ale to nie ta gra. Także nie wyszło. I mamy dziwne miejsce naprawdę. Nie wiem dlaczego Chris uznał, że to jest dobry pomysł, żeby była lawa w wodzie, ale cóż, jakoś tak po prostu dał i już jest. Okej. No Fireflower będzie bardziej użyteczny w
takich etapach, ponieważ niestety gdy Bitut dotknie wody, to po prostu opada na dno w tej wodzie i nic nie robi już naszym przeciwnikom. Dobra, przejdziemy dalej. Nie chce mi się skakać za tym bro. Było to dość ciężkie, ponieważ Mario słabo skacze będąc w wodzie. Więc sobie by mi zajęło dotarcie do niego. Dobra. Tu wygląda jak miejsce pod One-Upa, ale chyba ostatecznie nie. Dostałem 1000 punktów, chyba mogłem jednego wroga nie zabijać, to miał 2000, ale to chyba tyle. Dobra. Poczekajmy, bo tu ten autodisk leci. Kusi skakać, a z tego co je mają się zablokuje po prostu. Okej. A, tu w sumie możemy po prostu przejść między blokami. Świetnie. I tyle, jeśli chodzi o ten poziom. O, co ciekawe, gra nie kończy etapu, mimo że jesteśmy za strzałką. Zakładam, że traktuje to jakbyśmy byli dalej w powietrzu, no, w wodzie. Dlatego też albo musimy wylądować na dnie, albo dotknąć taśmy, żeby zakończyć poziom. No i mamy zamek. Przypomina mi trochę zamek w świecie Bed i Mario Variable. Chyba grafika jest identyczna nawet. Nie jestem pewien. Musiałbym tak porównać obok siebie. No na pewno są bardzo podobne z wyglądu. No nie pokonamy w ten sposób Billa. Chociaż chyba możemy na niego skoczyć normalnie. Tylko po prostu był za nisko, przez to, że byłem na bloku. Okej. I tutaj nasz ulubiony gimmick. Wszyscy czekanie aż Pickaxe by otworzy drogę. Jej! Tu masz rzucić, tu. Tylko poczekaj, aż się usunę. Dobra. A, super. Przynajmniej nam otworzył drogę, co? Podziękuję mu za to. Kulo ognia. Dobra. Trochę monet do zdobycia, gdyż czemu nie? Pamiętamy, że Biblasty nie zaatakują, jak jesteśmy bardzo blisko nich, tylko musimy je wręcz przytulać. Oj. Nie zauważyłem tej niebieskiej ryby, ale to trudno już. To może poczekajmy trochę. Okej. Dobra. O! Znowu goniąca na zybka. Tym razem pewnie będzie trochę trudniej z nią, bo przecież jeszcze sporo zostało. Pamiętamy, że gdy te świecące korale są, to one nas zranią przy dotknięciu. Także musimy ich unikać, tak jak unikamy wszystkiego innego. Co ta ryba robi w ogóle? Nie wiem. Tutaj chyba lepiej będzie przepłynąć dołem. Ponieważ górą Mario by się odbił od sufitu i trafiłby w koral. Dobra. Widzę, że ta ryba ma problem z nadążeniem za nami. I też widzę, że już więcej wody nie ma. Za to jest Bowser. Tu bodajże gimmickiem jest to, że mamy rotdisk na środku areny, który się porusza w formie kwiatka. No i też Bowser ma dość sporo punktów zdrowia i porusza się szybko, skacze wysoko. Jest godnym przeciwnikiem. Także na razie spróbujemy, ile się da, trzymać się z daleka.
I go zaatakować z jak największą liczbę punktów obrażeń. Jeszcze 4 punkty zdrowia. No niby mało, ale wciąż. Ja mam w teorii 3 punkty zdrowia. Dobra. To już myślę na spokojnie. No i świetnie. Bowser pokonany. No ale oczywiście to był dopiero pierwszy Bowser. Porównajmy to do literowych światów, gdzie przez wiele tych światów Bowser był bardzo prosty, dopiero gdzieś później się robił trudniejszy. Chociaż oczywiście światów polskich literowych z tego co wiem jest dużo mniej niż zwykłych literowych. Jest to też pewnie dlatego. Ciekawa animacja, muszę przyznać. Zamek podryfował z nami do kolejnego świata, co? Świat ukończony. Świetnie. Kolejny będzie świat ć. No tu akurat z tego co wiem są słowa na tę literę, na przykład ćma. Albo ćwok. Wygląda na krótki na mapie świata, ale to pozory czasem mylą, zobaczymy. Na razie to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczawa, Wojta Zadosą, Rady, Weź Nowe, Wiśpejstów, Dipengis, Inawy Szok, PKKPS, Nelson Inks, Czar bez nazwy, Poingol, Kosking.pl, Piocha, Newtu, Michała, XKM, Kandyszy, Nasisa, Kuprzy, 12, Kask 11, Batek ADM, X-Blaki, Butcher Fire, Plesiu 1426, Szybeczek Premium, Karienza, Nodezum Stapenio, Tomek 839, Banak 76, PW, Salmuś, Mayo Forever, Toksycznie Baka, Captura, Danzig, Mastercard, Kaloryfer, Majo, Hajsia, Fox, Zosia, Zefnik, 11, Tansik, Stewoker, 678, Filip Polska i Wsiek, Badax, Minecraft, BWM, Kenzo, Kesik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!